Drezno, dlaczego zamordowano miasto? Czy była to zbrodnia czy kara? Pytania te nurtują od wielu lat. Nalot na Drezno, miasto, które nie miało żadnego znaczenia militarnego, odbył się pod koniec II wojny światowej, od 13 do 15 lutego 1945 roku. Alianci uważali, że należy rąbnąć Niemcy w brzuch oraz, jak powiedział Arthur Harris, usuniemy niemieckie miasta jedno po drugim, tak jak się usuwa zęby. Dlatego bombardowanie Drezna w lutym 1945 roku pozostaje jedną z bardziej kontrowersyjnych decyzji II wojny światowej i jedną z najczarniejszych kart tej krwawej wojny. Historycznie Drezno było ośrodkiem kultury południowo-wschodnich Niemiec, miastem wypełnionym muzeami i zabytkowymi budowlami. Muzea, pałace oraz katedra były światowej sławy zabytkami. Od 1939 do końca 1944 roku miasto było oszczędzane. W lutym 1945 roku miasto było wypełnione uchodźcami, osobami uciekającymi na zachód przed Armią Czerwoną nieubłaganie nadciągającą na Berlin. Nikt nie wie, ile osób było w Dreźnie, kiedy miasto zostało zbombardowane. Oficjalna liczba mieszkańców miasta liczyła 600 000. Nie jest wiadomo, ile było w mieście uchodźców i robotników przymusowych, w tym z Polski. Niektóre źródła twierdzą, że w tym czasie w Dreźnie mogło być nawet 1 600 000 ludzi. Wyrok na miasto został wydany już w listopadzie 1944 roku, kiedy to trafiło na osławioną listę śmierci marszałka Royal Air Force Artura Harrisa, którego nie bez powodu nazywano rzeźnikiem. Planował on zrównanie z ziemią 60 największych metropolii III Rzeszy. Gdy rozpoczęły się zainicjowane przez niego naloty dywanowe, Niemcy byli w szoku. W dniach 13 i 14 lutego 1945 zginęło według szacunków od 35, a nawet do 135 000 ludzi podczas bombardowania Drezna. Historycy do dziś spierają się o liczbę zabitych w Dreźnie, ale pewnie tej liczby nigdy nie poznamy. Arthur Harris, szef dowództwa bombowego, zawsze powtarzał, że każde nazistowskie miasto było celem. Więc dlaczego miasto, które nie miało zakładów przemysłowych, również nie mogło stać się celem? Istnieje kilka teorii, dlaczego Drezno jako cel bombardowania zostało wybrane. Miasto było w nazistowskich Niemczech i dlatego zostało uznane za cel ataku. Bombardowanie Drezna miało pokazać Sowietom niesamowitą moc aliantów i działać jako ostrzeżenie. Bez wątpienia Drezno leżało już na terenach III Rzeszy Niemieckiej. Na terenie miasta był ważny węzeł kolejowy, a pod miastem stacjonował garnizon Wehrmachtu. Jednak ani dworzec kolejowy, ani garnizon Wehrmachtu poważnie nie ucierpiały. Wystarczy dodać, że kilkadziesiąt godzin później odjeżdżały transporty na front. Notatka wewnętrzna Royal Air Force rzuca nieco światła na przyczyny ataku bombowego na Drezno. Drezno, 7. co do wielkości miasto w Niemczech, niewiele mniejsze niż Manchester, jest również największym niezbombardowanym miastem wroga. W środku zimy z uchodźcami kierującymi się w kierunku zachodnim i przesuwających się posiłków wojskowych, schronienie pod dachami jest na wagę złota. Zamiary ataku mają ugodzić przeciwnika tam, gdzie będzie to czuć najbardziej, a przy okazji pokazać Sowietom, kiedy nadejdą, żeby zobaczyli, co strategiczne lotnictwo bombowe może zrobić. Royal Air Force, styczeń 1945 roku. Przewaga w powietrzu aliantów oznaczała, że większość z 1300 bombowców bez większych problemów dotarła do celu. Nalot Royal Air Force zainicjował atak bombowców Lancaster, natomiast Amerykanie wysłali swoje latające fortece B-17. Pierwszy atak nosił kryptonim Platerek, suszarka na talerze, to aluzja do miśnieńskiej porcelany produkowanej po sąsiedzku. Ten nalot zaplanowano po 22:15.
Drugi atak, silniejszy, z udziałem 529 Lancasterów, o kryptonimie Press On, docisnąć, miał miejsce 3 godziny później. Operacja przebiegała w 4 etapach. 13 lutego o godzinie 21:15 wysokość centrum miasta osiągnęło 244 brytyjskie bombowce Lancaster. Na początku zrzucone zostały bomby oświetlające, które miały za zadanie zaznaczyć cele bombardowań. O 22:10 brytyjskie samoloty rozpoczynają zrzut bomb na centrum miasta, które 20 minut później jest całe w płomieniach. Niecałe 3 godziny po pierwszym ataku akcja ratownicza w Dreźnie znajduje się w punkcie szczytowym. Jest to również początek drugiego etapu. 14 lutego między godziną 1:23 a 1:54 w nocy 529 brytyjskich bombowców Lancaster atakuje zewnętrzne części miasta. Tym samym hamuje to akcję ratowniczą. Do tego czasu brytyjskie bombowce zdążyły zrzucić około 200 000 bomb burzących i 650 000 bomb zapalających o łącznej wadze ponad 3200 ton. Nad ranem 14 lutego rozpoczął się trzeci etap ataku. Tym razem w wykonaniu 311 amerykańskich bombowców B-17 zrzucone zostaje 780 ton bomb. Widocznych również było około 70 myśliwców P-51, które podobno ostrzeliwały z broni maszynowej duże grupy ludzi w drezdeńskich parkach. W godzinach popołudniowych 15 lutego 200 amerykańskich B-17 dokończyły operacji i zrzuciły jeszcze ponad 400 ton bomb. Naloty wytworzyły zjawisko burzy ogniowej. Uważa się, że temperatura osiągnęła maksimum na poziomie 1800 stopni Celsjusza. Powierzchnia dróg topiła się, a uciekający nią ludzie zauważali, że ich stopy palą się w biegu. Niektórzy wskakiwali do zbiorników przeciwpożarowych wybudowanych w centrum miasta, by pomóc strażakom. Zbiorniki osiągały nawet 10 metrów głębokości. Wielu ludzi w ten sposób utonęło. Bardzo niewielu z tych, którzy byli wtedy w centrum miasta, przeżyło. A ci, którzy przetrwali, dają dziś świadectwo tej morderczej burzy ogniowej. Tak tragedię, która wówczas się rozgrywała, relacjonował w swoim dzienniku bezpośredni świadek tamtych wydarzeń, niemiecki Żyd Viktor Klemperer. Bardzo szybko usłyszeliśmy coraz głębszy i coraz głośniejszy warkot nadlatujących samolotów. Zgasło światło, huknęło gdzieś blisko. Przerwa na złapanie oddechu. Ludzie klęczą skuleni między krzesłami. Ktoś jęczy, ktoś płacze. Znowu nadlatują, znowu śmierć ściska za gardło, kolejna eksplozja. Tak wspominał wydarzenia Rudolf Eichner. Nie było syren ostrzegawczych. Byliśmy kompletnie zaskoczeni i ruszyliśmy z powrotem w dół do szpitalnych piwnic. Ale te szybko stały się przepełnione ludźmi, którzy nie mogli już znaleźć schronienia w płonących budynkach. Ścisk był nie do zniesienia, ludzi było tak dużo, że nie można było się przewrócić. Oprócz zagrożenia pożarowego doszedł brak tlenu, bo powietrze było wysysane przez burzę ogniową. Nie mogliśmy wstać, byliśmy na czworakach, raczkowaliśmy. Wiatr był pełen iskier i kawałków płonących mebli, gruzu i palących się kawałków ciała. Wszędzie były zwęglone ciała. Doświadczenie zbombardowania było znacznie gorsze niż obecność na froncie wschodnim. Przez lata historycy spierali się o to, ile ofiar pochłonęły naloty. Najbardziej śmiałe szacunki mówiły nawet o 500 000 zabitych. Nazistowska propaganda szacowała straty wśród ludzi na około 200 000. Później podawano skromniejsze cyfry: 35 000 w 1965 roku i wreszcie w 2011 roku od 18 do 25 000, według ustaleń komisji powołanej przez władze Saksonii.
Dyskusja, czy naloty na Drezno były zbrodnią, czy karą, trwa do dziś. Bo jeśli przyjmiemy, że zbrodnią, to zaraz się pojawią głosy: no przecież Niemcy bombardowali Warszawę, Londyn oraz inne miasta. Zgadza się, Niemcy zbombardowali i zabili setki tysięcy niewinnych ludzi, ale czy to może być usprawiedliwieniem dla aliantów? Nie, nie może być. Drezno do dziś dzień jest symbolem zbrodni dokonanej na niewinnych cywilach. Jeśli zaś naloty na Drezno były karą, to za co? Według sporej części historyków brytyjski premier chciał ukarać Drezno i Niemcy za zbombardowanie Coventry, stąd tak morderczy atak na to bezbronne miasto. Inni również uznawali bombardowania Drezna za usprawiedliwiony odwet. Tak jak marszałek Royal Air Force Arthur Rzeźnik Harris, który zapytany o moralną ocenę tych działań, miał stwierdzić: oni zasiali wiatr, więc niech teraz zbiorą burzę. Do dziś zagłada Drezna jest jednym z symboli mrocznej ludzkiej natury i koszmaru wojny.